Zazwyczaj jest tak, że gdy nagrywamy nowy odcinek magazynu motoryzacyjnego, to ja już się zastanawiam, jak przetestować moc, sprawność samochodu, którym będziemy jeździć. Tym razem jest trochę inaczej. A to dlatego, że zaczynam z miejsca pasażera, no bo jest to samochód rodzinny, a ja za samochodami rodzinnymi nie bardzo przypadam. Ale wypadałoby w końcu porozmawiać o Toyocie ProAce, bo ten samochód, który został zaprezentowany po raz pierwszy w 2012 roku w Hanowerze, jest już z nami ponad 12 lat. A tym razem nowa wersja po lifcie, więc opowiem Państwu trochę o tym samochodzie, porównując go do starszego brata, ale żeby wgłębić się w to, co ten samochód sobą reprezentuje, poprosiłem o pomoc Igora, który na samochodach rodzinnych zna się dużo lepiej niż ja. Igor, wejdź z tego samochodu, z miejsca pasażera i spróbujmy porównać te dwa samochody, które no, na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne, ale różnią się niesamowicie. Stara wersja i nowa wersja. O to chodzi w nowych samochodach, żeby były lepsze, szybsze, ładniejsze, bardziej dynamiczne i bardziej ekonomiczne. Mamy fajne porównanie między starą generacją a nową. Na pierwszy rzut oka widzimy bardziej smukłą oraz dynamiczną sylwetkę, charakteryzująca się zdecydowanie nowym przodem i nowym językiem stylistycznym Toyoty. Przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to nowe reflektory, zupełnie inna maska, zupełnie inny front. Ja tak na pierwszy rzut oka widzę, że ten samochód wygląda na trochę bardziej smukły. Czy został trochę odchudzony? Jest taki bardziej no, fit? Tutaj główną rolę gra nowy język stylistyczny Toyoty, który łączy się z lepszą aerodynamiką tego samochodu. Jeżeli spojrzymy sobie na niego od przodu, widzimy więcej załamań. Sylwetka jest bardziej zadziorna, tak jak słusznie zauważyłeś. Dzięki temu mamy lepsze opory powietrza jeżdżąc tym samochodem. Bardziej smukła maska, smukły zderzak oraz lepsze opory powietrza podczas jazdy. Lepsze, czyli mniejsze. Powiedzmy sobie szczerze, jak ten samochód pewnie został wpuszczony do kabiny aerodynamicznej, to widać było wszystkie załamania i pewnie pracowano nad tym bardzo mocno, żeby te opory były coraz mniejsze, ze względu na to, że no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to Toyota Supra. Niestety nie. Więc trzeba było popracować nad tym, żeby te opory, które z założenia są duże, były jak najmniejsze. Sprawdźmy w takim razie, co w tym samochodzie jest w środku, ale jeżeli pozwolisz, ja usiądę na miejscu kierowcy, bo ja nie lubię być pasażerem. No i cóż my tutaj w środku znajdziemy? No zacznijmy w ogóle od tego, że ten samochód rzeczywiście jest trochę nowocześniejszy. Nowa kierownica, taka bardziej, chciałoby się powiedzieć, sportowa. Dobre wrażenie odnoszę? Dobre wrażenie odnosisz, mamy podcięcie z góry i z dołu, przez co jest przyjemniejsza w trzymaniu. Rzeczywiście tak też jest i jest też bardziej miękka niż ta, która była w poprzednim modelu. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, to zegary i multimedia. Na szczęście nie zatrzymała się Toyota na tym, co było w poprzedniku i pojawia się nowy multimedialny ekran, również z nową infrastrukturą multimedialną. Co się zmieniło? Zmieniło się przede wszystkim to, że mamy bezprzewodowy Apple CarPlay oraz Android Auto. Także nie potrzebujemy wozić już ze sobą kabli. Proste, przyjemne w użytkowaniu i bardzo intuicyjne multimedia. Jeśli już o kablu mowa, to pojawiły się, widzę, nowe wejścia, czyli USB typu C zamiast tradycyjnego Tak USB. jest. Od jakiegoś czasu mamy unifikację na terenie Unii Europejskiej. Znaczy to tyle, że USB-A zmieniają się na USB typu C, tak jak w najnowszym iPhone'ie, żebyśmy wszyscy korzystali z tego samego kabla. Ułatwienie dla wszystkich. My tu sobie gadu, ale ten samochód trzeba byłoby przetestować. Zaproszę Cię zatem, abyś zajął miejsce kierowcy w tym drugim samochodzie, a my tutaj razem z naszym operatorem pokażemy, jak ten samochód sprawuje się podczas jazdy. Nowy ProAce City Verso występuje w dwóch wersjach długości nadwozia.
4,4 metra oraz 4,7 metra. Tutaj mamy tą dłuższą wersję 4,7 metra, która pozwala nam przewieźć do 7 pasażerów. Mamy 3 wersje wyposażenia: kombi, biznes oraz family. Wersja kombi jest wersją podstawową, która oferuje wszystko to, co najpotrzebniejsze w rozsądnych pieniądzach, wybierana najczęściej przez floty do firm. Wersja biznes oraz family jest natomiast wersją wybieraną częściej przez klientów indywidualnych. Wtedy samochód oferuje nam bardzo fajne warunki do jazdy, przestronne wnętrze oraz wygodę, żebyśmy mogli wygodnie jeździć gdzieś dalej z rodziną, na przykład na wakacje. Zajrzyjmy, co jest pod maską. Do wyboru w nowym Croatia City Verso mamy jednostki benzynowe, diesla oraz silniki elektryczne. Benzyna 1.2 110 koni, diesel 100 konny bądź 130 konny, dostępny również z automatem, lub napęd elektryczny oferujący nam 136 koni mechanicznych i zasięg około 300 km. Spodziewałem się blaszaka takiego typowego i tego, że będzie w nim bardzo głośno i nieprzyjemnie, jak to w samochodzie dostawczym, mimo że jest to samochód rodzinny, ale jeździ się nim całkiem przyjemnie, co jest ważne i bardzo przyjemnie wpływa na sam komfort jazdy, to że siedzimy wysoko i wszystko widać, szczególnie panie pewnie będą zachwycone, bo one lubią widzieć, co się dzieje. Model, który mamy, jest z manualną skrzynią biegów i nie ukrywam, że chciałem przetestować właśnie taki, bo 6-biegowa skrzynia biegów właśnie w manualu zdarza się coraz rzadziej. Teraz wszystkie samochody, może nie wszystkie, ale znakomita większość jest z automatycznymi skrzyniami biegów. Biegi zmienia się bardzo przyjemnie, dosyć elastycznie i płynnie. Natomiast jest ten samochód również oferowany z automatyczną skrzynią biegów i tam te biegi zmienia się dużo fajniej niż poprzedni model. W ogóle ten samochód jest pełen dźwięków. Dziwne dźwięki, które można usłyszeć, które być może przed chwilą było słychać, to dźwięk informujący nas, że jedziemy ciupitkę szybciej. Ale jest jedna fajna rzecz, no bo Państwo oczywiście wiecie o tym, że ze względu na naszą kochaną Unię Europejską i wymogi z nią związane, przez nią wprowadzone, wszystkie nowe samochody muszą z założenia informować nas o wszystkim. Już nie tylko o tym, że mamy niezapięte pasy, ale o wszystkich innych rzeczach, w tym również o przekroczeniu prędkości. Co ważne, w tym samochodzie możemy to w bardzo łatwy sposób wyłączyć. Możemy sobie skonfigurować panel główny w taki sposób, że po wciśnięciu przycisku mamy tutaj rzeczy, które są dla nas istotne i sami sobie je zaprogramowaliśmy. Tutaj w tym przypadku ustawiliśmy wszystkie ostrzegacze i powiadamiacze, które możemy właściwie jednym paluszkiem powyłączać. Gdy mamy na przykład niezapięte pasy, jest to dźwięk wyjątkowy i ja nie spotkałem go jeszcze wcześniej w innych samochodach, a brzmi on tak. Nawet nie wiem, czy chce mi się to wyłączyć, to takie jakby wstęp do jakiejś piosenki. Kierunkowskazy też trochę śmiesznie brzmią. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to wszystko jest dobrze spasowane. Nic nie skrzypi, nic się nie rusza. No twarde, jest twarde, no bo jakby jest. No, trudno się spodziewać, że będą miękkie boczki w samochodzie tego typu. W samochodzie, który ma być pojazdem do przewożenia rzeczy, do przewożenia rodziny i dzieciaków, które na pewno lubią bałaganić i wszystko brudzić. To sprawia, że łatwo jest posprzątać, szybko. No i oczywiście
cena, no bo gdybyśmy chcieli mieć tutaj welurowe, mięciutkie boczki, no to ten samochód kosztowałby dużo więcej. Żeby nie było tak różowo, są też rzeczy, które mi się nie podobają. A mianowicie, po pierwsze, szyba przednia, już nie wspominając o szybie tylniej, nie zjeżdża do samego końca, zostaje tak 4 mm. No i jest jeszcze to, o to. Co to jest? Ja rozumiem, że z zewnątrz to pasowało, żeby tak wyglądało, no ale no ze środka to naprawdę wygląda słabo i tak jakieś niedorobione, nieładne to jest. Więc tutaj trzeba byłoby nad tym popracować naprawdę. No, różnica w kamerach jest kolosalna, mimo że ta taka jest trochę jakby prześwietlała, bardzo jasna, no ale przynajmniej coś tutaj widać, a nie jakieś piksele, które tam pojawiały się w starszym modelu. Patrząc na ten samochód, to doszedłem do wniosku, że to jest taki jeden wielki schowek. Jest tych schowków mnóstwo. Schowek jest tu, schowek jest tu, schowek jest tu, schowek jest tu, tu. O, a ten jest trochę dziwny taki, no bo chyba jakby coś wpadło tutaj, no tak dziwne. O, tu jest schowek, tu jest schowek, oczywiście tu jest schowek i tu jest schowek. To, co jest fajne w tym samochodzie, to otwierane drzwi boczne pasażera przesuwane do tyłu, które są po obu stronach pojazdu. A gdybyśmy stwierdzili, że zamiast 7 pasażerów potrzebujemy nieco więcej miejsca z tyłu, to wystarczy albo złożyć fotele w taki sposób, albo całkiem się ich pozbyć, co również nie jest trudne. Ciekawe, czy równie łatwo się je montuje. Wow, szybko, nie? Wypadałoby to jakoś spuentować wszystko, więc puenta jest taka. To idealny samochód dla rodziny. Świetnie nadaje się do przewożenia dużych ilości towarów i osób. Przy tym nie kosztuje on milionów, a jest pełen gadżetów i udogodnień znanych z innych modeli Toyoty.